nikt już nie jest anonimowy. I to nie jest tak, że ktoś sobie wymyśli nick, założy na chwilę konto i zniknie. Nie, nie, nie. Twoje imię, twoje nazwisko, twój pseudonim jest twoim dobrem osobistym. Jeżeli zostanie zszargane w internecie, naruszone, to ważnym jest, aby wiedzieć, jak się bronić. Nic nie ginie w sieci, mimo tego, że ja to usunę. Nic nie ginie w sieci. Kiedyś strach było pojawić się w bramie, bo było wiadomo, że może spotkać Cię krzywda. A dziś spotykamy się z nią na co dzień, ponieważ każdy z nas posiada telefon, a stamtąd może się wylewać bardzo dużo źródło nienawiści. Moim i Państwa gościem jest Mikołaj Badziąg, prezes Fundacji Stop Hejterom, adwokat. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy od definicji. Czy słowo hejt zaczerpnięte z obcego języka ma swoją definicję w prawie polskim? Niestety nie. Nie ma wprost ustawy, która by regulowała to pojęcie. Nie ma takiej definicji uregulowanej również w innych gdzieś tam rozporządzeniach, tudzież aktach prawnych. Dlatego też przyjmujemy tą definicję, która jest zaczerpnięta z języka angielskiego. Skąd się bierze? Czy to jest frustracja jednostki, czy to jest wina systemu i napięć, które są też niejako podsycane przez media, czy być może jest to też jakaś moda i trend? Myślę, że tutaj możemy rozróżnić na ten hejt taki społeczny, który wynika z tego, że są gwiazdy, które mają lepiej i tego, jak hejt prezentuje się w szkole. Wystarczy jak naprawdę błahy powód do tego, żeby kogoś znienawidzić, czyli na przykład, nie wiem, lepsza ocena, lepszy ubiór bądź lepsza fryzura i już mamy powód do tego, żeby kogoś hejtować. I tak jest niestety bardzo często, że właśnie ten hejt przez taką małą drobnostkę staje się i coraz bardziej powiększa, bo nasza nienawiść względem danej osoby bardzo mocno rozrasta. Bo to, że kiedyś właśnie było tak, że nie wiem, ktoś jest rudy i to było też źródło uśmiechu dla większości, czy miał jakiś defekt na przykład w twarzy, czy w ogóle w ciele, to były kiedyś punkty zaczepienia, ale dziś właśnie tak jak mówisz, to będzie ocena, to będzie krzywe spojrzenie, czy lepsza koszulka. Zgadza się, tak naprawdę dzisiaj wszystko jest powodem do tego, żeby zacząć hejtować drugą osobę. Po prostu może ona nam się nie spodobać. Tak najzwyczajniej w świecie jest po prostu inna od nas, ma inne przekonania, ma inne wierzenia, inną orientację i już jest ta mała zaczepka do tego, taka iskra, żeby ją hejtować. Zbiera się, bardzo często jest tak, nie mówię, że to zawsze, ale zbiera się grupa osób, które tworzą jakby atak na tę osobę i to jest po prostu, no czasem jest już bardzo ciężko, żeby to zatrzymać. No właśnie, bo mówimy o działaniach jednostki 1 na 1, czy jest hejter, który buduje zastępy, żeby właśnie uprzykrzyć życie konkretnej osobie? Powiem tak, w mojej karierze życiowej, takiej też między innymi ze strony takiej prawniczej, powiem tak, mierzyłem się i takim rodzajem hejtu, czyli z hejtem takim grupowym, że dana grupa osób hejtuje, ale bardzo często jest ona podsycona jedną osobą, która jakby wznieca to wszystko, atakuje po prostu jedną daną jednostkę, ale też jest czasem 1 na 1. I to jest tak naprawdę niezależne, bo może być tak, że właśnie dana osoba, nie wiem, w internecie atakuje, bo ktoś jej się nie podoba, atakuje, czy też na różnych social mediach, ale może być tak właśnie, że są zakładane różne grupy, profile przez większą ilość osób i one atakują również tą jednostkę. No, mamy też takie przykłady wśród znajomych, że na przykład grupa dzieci z klasy zakłada osobny czat, gdzie nie ma tej jednej osoby, ale tam wtedy po prostu wylewa się cała nienawiść, czy też brak sympatii do tego kolegi czy koleżanki. Niestety tak bardzo często jest. Mało tego, nawet często jest tak, że powstaje nowa grupa, w której nawet jest ta osoba, która jest hejtowana i celowo ludzie piszą właśnie na tej grupie, jaki to nie jest na przykład osoba brzydka, niemądra, głupia, niewykształcona itd., mnóstwo negatywnych epitetów. Ta osoba to czyta i jak powinna się zachować. Tak naprawdę nie ma na to rozwiązania. No i oczywiście, no wiadomo, tu trzeba to wszystko zabezpieczać, robić z tego screeny, żeby mieć ewentualnie w przyszłości dowody, ale myślę, że osoba, która jest hejtowana w danym momencie, nie myśli o tym, jak to zabezpieczyć, tylko myśli o tym po prostu, jak zniknąć. Zniknąć z grupy to byłoby najłatwiejsze, Dokładnie. ale z drugiej strony myślę, że to jest też jakaś nasza potrzeba, że może w tej całej grupie ktoś kiedyś napisze o mnie coś dobrego, więc zostanę i będę czytał dalej. Tak, zdarzają się sytuacje, faktycznie, nawet ostatnio mieliśmy taką sytuację, że w jednej ze szkół była podobna sytuacja i kilka osób wstawiło się za tą jedną osobą, która była hejtowana i to było ok, mimo tego, że była duża nagonka od zdjęć nagich, które zostały wygenerowane przez AI, poprzez obraźliwe komentarze, wymyślanie różnych historii, to jednak kilka osób
nie mówię, że tylko koleżanek, ale również koleżanek i kolegów, wstawiło się za tą osobą i broniło jej, więc to też pokazuje właśnie, że gdzieś tam ten hejt może być broniony wewnątrz właśnie takiej grupy. Jeśli słuchają nas najmłodsi, to mówić rodzicom, mówić nauczycielom, czy unikać tego agresora? Powiem tak, kiedy rozpoczynam zajęcia właśnie z uczniami w różnych szkołach i rozmawiamy na temat hejtu, to pierwsze, od czego zaczynam, to mówię, nie bójcie się mówić, nie bójcie się przyjść, powiedzieć rodzicom, nauczycielom, bo to są osoby, które Was zawsze wysłuchają, doradzą, pomogą się skontaktować z władzami, czyli z policją, z prokuraturą, ewentualnie z taką fundacją jak nasza, które pomagają właśnie dzieciakom walczyć z hejtem. Ale to nie jest tak, że ta osoba może być zastraszona przez hejtera, że nie mów, bo będzie jeszcze gorzej, będę działał na większą skalę? Bardzo często tak jest i dlatego ta osoba odczekuje, ale jeżeli ta granica zostaje jakby już przekroczona, to niestety, ale no bardzo często jest źle i lepiej właśnie wtedy uderzyć jakby nawet tak kolokwialnie mówiąc do nauczyciela i powiedzieć mu, że jest ta tragedia, to się wydarzyło, nawet jak już będzie później niż wcześniej, bo zawsze można wtedy jakoś zareagować. I hejterzy też są różni, nie? Bo to nie jest tylko tak, że anonimowość w sieci zwalnia z jakiejś odpowiedzialności i wtedy pozwalają sobie ludzie na różne komentarze, ale my często znamy z imienia, nazwiska, kto jest po prostu naszym hejterem. Myślę, że mogę to śmiało powiedzieć już tak z doświadczenia tutaj do młodzieży przede wszystkim, że nikt już nie jest anonimowy. Naprawdę, proszę mi wierzyć, że sprawy, które prowadzę i instrumenty, którymi dysponuje już policja, a także inne jednostki, nie będę tutaj zdradzał, są na tyle potężne i mocne, że w sposób bardzo łatwy mogą już namierzyć tego hejtera. I to nie jest tak, że ktoś sobie wymyśli nick, założy na chwilę konto i zniknie. Nie, bo da się to namierzyć, da się to ustalić. Wiadomo, to nie trwa 5 minut, ale jest to do zrobienia i nieraz osoby, hejterzy, których powiedzmy złapałem, bardzo byli zaskoczeni tym, że udało się ich namierzyć i faktycznie było w nich takie widać, że przejęcie i lęk, że nic nie ginie w internecie, można tak powiedzieć. Czyli to nie jest taki mit, że policja przyjmie zgłoszenie, ale nie mogą namierzyć, bo te systemy nie działają, albo faktycznie ktoś ma zaszyfrowane te połączenia, że będzie anonimowy już zawsze. Nie. Powiem tak, nie wiem też jak jest powiedzmy w mniejszych komendach z policji, ale ja mówię, jak jest na przykład na terenie Warszawy, to jednak te sprawy, które tutaj są prowadzone, to są prowadzone bardzo rzetelnie, bardzo dobrze i gdzieś tam bardzo szczegółowo przede wszystkim, ponieważ policja wie, że to jest na tyle niebezpieczne, to zjawisko hejtu, że nie może sobie pozwolić na lekceważenie tego faktu. Czy ciężko wszcząć w ogóle taką procedurę? Nie, to zależy, ponieważ jeżeli znamy już sprawcę z góry, no to wiadomo, to jest kwestia tak naprawdę, tu też zależy jaką drogę obierzemy, czy drogę cywilną, czy drogę karną, ale to nie jest tak naprawdę trudno sporządzić taki dokument, czy to przy pomocy kancelarii, czy to ewentualnie właśnie w jakichś innych fundacjach i wystąpić z takim albo powództwem, albo zawiadomieniem na policji. Hejt to jest realna forma przemocy. Czy i jak prawo reguluje przemoc w sieci? I tutaj musimy się niestety zatrzymać na tym, co mamy do dyspozycji, czyli tak naprawdę kodeksie cywilnym i kodeksie karnym, które to dokumenty przede wszystkim głównie regulują hejt, działania przeciw hejtowi, czy to w sieci, czy to w inny sposób. No i tutaj mamy przede wszystkim naruszenie dóbr osobistych, które jest ujęte w kodeksie cywilnym i możemy zawezwać do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych, do wystosowania przeprosin, nawet do jakiegoś zadośćuczynienia. Natomiast jeżeli chodzi o postępowanie karne, to też wiadomo, jeżeli jest to osoba nieletnia, to też będzie włączone do tego wszystkiego postępowanie w sprawach nieletnich, ale wiadomo, jest ono oparte niejako o postępowanie karne, tak? Więc tutaj już też możemy gdzieś tam szukać jakby zaczepienia w wymierzaniu jakiejś kary. Rozwijmy jeszcze termin dobro osobiste. Co to takiego jest? Dobro osobiste to są dobra, które przynależą każdemu człowiekowi. Są one ujęte w artykule 23 Kodeksu Cywilnego i dobrem osobistym każdego z nas jest na przykład nasze imię, pseudonim, nazwisko, Wizerunek? wolność, wizerunek, dokładnie. Wszystko to, co jest jakby przynależne w nas. Ja tak zawsze mówię, tak? To, co jest w Tobie, jest Twoim dobrem osobistym. I ta lista, która jest w kodeksie cywilnym, nie jest ograniczona. To znaczy, że tak naprawdę ta lista cały czas się rozwija, bo powstają to nowe dobra osobiste, które jakby orzeczenia sądów uznają za dobro osobiste. To jest bardzo istotne, że nie jest, jeżeli coś nie jest wymienione w kodeksie cywilnym, to mówimy, to nie jest Twoim dobrem osobistym. Nie, tak nie jest, ponieważ ta lista cały czas wzrasta. I myślę, że to jest ważne, aby młodzież wiedziała, że Twoje imię, Twoje nazwisko, Twój pseudonim jest Twoim dobrem osobistym. Jeżeli zostanie zszargane w internecie, naruszone, to ważnym jest, aby wiedzieć, jak się bronić.
jaka jest po kolei procedura. I my często właśnie spotykając się z młodzieżą w szkole, też pokazujemy im, jaka jest ta procedura, co muszą po kolei zrobić, aby jakby wyegzekwować swoje prawo. Czy dobrem osobistym jest też moje konto na Instagramie czy Facebooku? Między innymi tak, bo przynależy ono do Twojego imienia i nazwiska. Hejter czuje satysfakcję z tego, gdy ofiara w jakiś sposób reaguje. Czy dobrą strategią jest wtedy nie reagować? To zależy, ponieważ niekiedy działania, czyli na przykład właśnie podejmowanie jakichś tam czynności wzbudza w hejterze jeszcze większą chęć walki i gdzieś tam większego hejtowania, a bardzo często, jeżeli ktoś zaprzestanie takiego gdzieś tam działania, czyli odpuści sobie i na przykład nic w ogóle nie skomentuje, nie odpowie, to hejter jest zaskoczony i zdarza się, nie mówię, że często, ale wycisza sprawę. Okej. Czy hejt w Polsce różni się na tle innych krajów? Nie, myślę, że to jest teraz zjawisko bardzo powszechne i tak jak czasami człowiek przegląda różne social media, to po prostu jestem zaskoczony tym. Okej. To naszą rolą jako dorosłych jest chronienie najmłodszych. Co mogą zrobić rodzice, kiedy widzą, że coś dzieje się z ich dzieckiem, być może przez to, że jest właśnie hejtowane, ale jeszcze nam o tym nie powie? Znaczy to widać pewne objawy, kiedy jakieś takie symptomy, kiedy dziecko jest bardziej wygaszone, nie odzywa się w taki sposób, jak wcześniej rozmawiał ze swoimi rodzicami, gdzieś tam bardziej się buntuje, pokazuje inne gdzieś tam zachowania niż były dotychczas. I to nam może pokazać, że coś z dzieckiem jest faktycznie nie tak. Wtedy można się zorientować, zacząć jakieś rozmowy wstępne. Jeżeli to nie pomaga, też udać się z dzieckiem do psychologa pod pretekstem, że to nie jest wizyta u psychologa, tylko to jest na przykład wizyta u osoby, która chce nam pomóc, albo nie wiem, dowiedzieć się więcej o nas. Można w różnoraki sposób przedstawić właśnie tego psychologa, nie mówiąc, że to jest wizyta u psychologa, bo bardzo często dzieci to zraża. Dzieci się boją, tak, bo nie wiedzą, z czym to się wiąże. I żeby wydobyć często z dziecka, to można to zupełnie inaczej gdzieś tam ograć, nazwijmy to kolokwialnie. To wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy do czynienia z nastolatką, która na swój temat w sieci czy też na grupach przeczytała bardzo wiele różnych niepochlebnych opinii, często kłamliwych i podejmuje próbę samobójczą. Czy i jak mogliśmy uniknąć tego momentu? Co należało zrobić? Czy z poziomu systemu tej nastolatki, ale też otoczenia, które być może coś jednak widziało? Znaczy, wiadomo, nauczyciele nie ponoszą takiej odpowiedzialności za to, że akurat ta dziewczynka podjęłaby taką próbę, bo nie jest ich rolą wychowywanie tego dziecka. Niemniej jednak oni są pierwszymi osobami, które mogą zauważyć, że coś jest nie tak. W szczególności wychowawcy klas, bądź nauczyciele, którzy mają bardzo dużo lekcji z danymi dziećmi, widzą, że dane dziecko może być bardziej wygaszone, może przejawiać jakieś inne zachowania niż dotychczas i takie reakcje, takie właśnie zachowania ze strony takiego ucznia powinny już być takim gdzieś tam wskaźnikiem dla nauczyciela, że może coś jednak bym zareagował na to, tak? I jeżeli nauczyciel tego nie widzi, to drugą taką osobą jest właśnie, tak jak wcześniej mówiłem, rodzic, który też powinien reagować, ewentualnie inne osoby z rodziny. To jest ciężko gdzieś tam wyhaczyć, nazwijmy to, że dziecko z czymś się mierzy. Nieraz spotykam się z tym właśnie, co mogłem wcześniej zrobić, jak mogłem wcześniej zareagować. Bardzo często się nie da, tak? Bo dziecko tego też nie pokazuje, albo dziecko trzyma to bardzo mocno w sobie, aż po prostu wybucha. I tak naprawdę tutaj musimy gdzieś tam sobie postawić jednak tą granicę, że za wszystko nie będziemy odpowiadać i też wszystkiego nie zwalczymy. Niemniej jednak musimy zwracać uwagę, że czy dziecko na pewno zachowuje się w sposób taki, jak zawsze było. Czy może z dzieckiem coś jest nie tak. Pogadać z nim, rozmawiać. Zachęcać do rozmowy, pytać, czy wszystko dobrze w szkole, czy dzień minął prawidłowo, próbować z niego wydobyć jak najwięcej informacji. Czy łatwo jest udowodnić hejterowi, że to przez jego działania dana osoba targnęła się na swoje życie? Jeżeli mamy na to dowody, to tak. Jeżeli dowodów nie ma, czyli nie ma jakichś zapisków, rozmów, screenów i są tylko, nazwijmy to, gołosłowne twierdzenia, to będzie to bardzo trudne, ale nie jest to niemożliwe. Jakie dowody w takim razie zbierać? Przede wszystkim, jeżeli jest to hejt w sieci, to wszelkiego rodzaju screen ekranów, nagrywanie rozmów, jeżeli ktoś kogoś hejtuje, to też jest ważne, bo jest takie przekonanie w sieci, że nie można siebie nagrywać. Nie jest tak, bo jeżeli jestem uczestnikiem danej rozmowy, to mogę siebie nagrywać, mogę nagrywać całą rozmowę z tą osobą, która mnie hejtuje. I potem taki dowód jest bardzo cenny w sprawie. Zbierać świadków, tak? Czyli na przykład, zwrócenie się do koleżanki, do kolegi w szkole.
widziałeś przecież, jak on mnie hejtował. Tak, widziałem. Czy będziesz moim świadkiem? Będę twoim świadkiem. No, jest wiele takich dowodów, które mogą świadczyć o tym hejcie. I tutaj właśnie dochodzą osoby trzecie, bo to nie mówimy tylko o sytuacji między ofiarą i oprawcą, ale też na przykład jestem dzieckiem na grupie, na której właśnie wylewa się hejt na kogoś tam, ja też mogę zareagować, prawda? Niezależnie Oczywiście. od tego, ile mam lat. Oczywiście, jak najbardziej. I wręcz to jest wskazane tak, żeby gdzieś tam walczyć z tym i pokazywać, że to zjawisko hejtu powinno być gdzieś tam w zarodku gaszone, ponieważ no, ciężko jest gdzieś tam potem z tym na późniejszym etapie walczyć. Lepiej to już tak naprawdę zgasić od początku. I to jest właśnie pomysł, dlaczego my też jeździmy do szkół, ponieważ bardzo dużo młodzieży, dyrektorów, nauczycieli zgłasza się do nas i mówi: przyjedźcie, bo było u nas jakieś tam konkretne zjawisko, wystąpiło to i to, opisują nam sytuację i chcielibyśmy temu zapowiedzieć w przyszłości, w innych klasach. My jedziemy, opowiadamy i tak jak gdzieś tam też wcześniej wspominałem, dzieci bardzo fajnie z nami rozmawiają. Gdzieś tam przed nami się otwierają, chcą z nami rozmawiać, opisują nam swoje sytuacje. My opowiadamy, czy to jest hejt, czy to nie jest hejt, czy to jest tam jeszcze nie została zatarta ta granica hejtu. Więc no, bardzo fajne są takie kontakty z młodymi dziećmi, z młodzieżą w tych czasach. A jak z swojej perspektywy wygląda sytuacja, w której dziecko nie mówi, nie szuka tej pomocy właśnie u kogoś dorosłego, u kogoś bezpiecznego, żeby znaleźć tą pomoc? Czy masz swoje właśnie doświadczenia w tym obszarze? Jak najbardziej. Niemniej jednak takie dzieci to zdarzało się nam, może tak powiem. Dziecko nie ufało swoim rodzicom, nie wiem dlaczego, też nie wnikałem nigdy w to, czy też właśnie nauczycielom nie chciało opowiadać, ale z drugiej strony napisało do nas. Napisało do nas na naszym gdzieś tam czacie, który jest gdzieś tam online cały czas dostępny, bezpłatny, o poradę, o pomoc. I to było bardzo fajne, bo pokazało, że jest hejtowane i że chce pomocy. I my czegoś takiego nie bagatelizujemy, tylko od razu atakujemy, pomagamy, co możemy zrobić i od razu chcemy wszystko gdzieś tam jak najszybciej zapobiec, żeby nie doszło do jakiejś tam tragedii. I oczywiście wiadomo, jeżeli jest taka możliwość i dziecko nam pomoże w tym, to też się kontaktujemy z rodzicami, tak? Bo dążymy do tego, żeby jednak rodzice wzięli w tym udział, jeżeli to jest małoletni. No niemniej jednak innego doświadczenia nie mam. Jeżeli dziecko nie ufa swoim rodzicom, to tylko taką inną sytuację miałem. Ja myślę w tym momencie też o strachu, o jakimś też wstydzie, bo być może to dziecko też w czymś zawiniło, tak? Dało temat do właśnie wyśmiewania, ale może wystosujmy też taki apel, żeby się nie bać i stawiać czoła tym hejterom, no bo chyba nie ma nic gorszego niż przemilczenie sytuacji. Tak, jak najbardziej, tylko nie można odpowiadać hejtem na hejt. Więc to jest bardzo istotne, żeby jednak ten hejt, ta osoba, która jest hejtowana, odpowiada z takim rozsądkiem. Na przykład zaprzeczenie temu, ale w sposób taki normalny. Ktoś zarzuca na przykład, nie wiem, jakąś błahą rzecz, to my odpowiadamy: nie, tak nie było, było zupełnie inaczej. Myślę, że powinniśmy o tym porozmawiać, tak? Nie można by było zarzucić tej osobie czegoś zupełnie innego, wymyślonego, żeby tą osobę również zhejtować, bo to jest tak nie tędy droga, można tak powiedzieć. Czyli nie formujemy szyków przeciwko Nie, już stworzonej zdecydowanie armii nie. wroga. Zdecydowanie nie. A czy i jak mogą reagować giganci technologiczni, platformy, dzięki którym właśnie jest to narzędzie do szerzenia mowy nienawiści? Kilka lat temu taka współpraca jeszcze z największymi tymi platformami, które udostępniają te social media, była bardzo ciężka, tak? Współpraca z nimi bardzo często wiązała się z wysłaniem setek pism o pomoc, o zareagowanie, o udostępnienie itd., itd. I to bardzo długo trwało. Teraz jest to o tyle prostsze, że bardzo często jednak jak na przykład my wystosujemy pismo do policji, a policja wystosuje już takiego jako organ ścigania do danego podmiotu, do danej platformy jakieś zapytanie, zobowiązanie, to ta platforma udziela odpowiedzi bardzo szybko. Okej, czyli mają już swoje zespoły, tak, już które jest, reagują. Na tym etapie w dzisiejszych czasach widzę, że już wygląda to zupełnie inaczej niż na przykład 5 lat temu. Te działania polegają na ograniczeniu funkcjonalności konta, usuwaniu komentarzy? Bardzo często, ale z drugiej strony też na przykład czasem zdarza się na przykład, że potrzebujemy jakieś, nie wiem, historię czatu, bądź jakieś zdjęcia i tak dalej, wiele dokumentów, jakby, które były gromadzone przez daną platformę i to platforma po prostu na prośbę policji udostępnia. Nic nie ginie w sieci, mimo tego, że ja to usunę. Nic nie ginie w sieci. A w różnych raportach dotyczących właśnie ochrony dzieci i młodzieży w sieci, chociażby raport NASK-u, jest mowa o algorytmach traumy. Coś, co generalnie jakby trochę
karmi to poczucie właśnie zaburzonego poczucia własnej wartości, odpowiedzialności, podsycania treści, jeżeli zaczynamy szukać właśnie sposobu na samobójstwo, czy też mierzymy się z depresją. Czy tutaj też platformy reagują? Powiem tak, niekoniecznie. Ostatnio czytałem właśnie bardzo fajny artykuł, tylko że miał miejsce w Stanach, nie w Polsce, że ChatGPT, tutaj użyję tej nazwy, brał udział, powiedzmy, przy tym, że doszło do samobójstwa, tak? Ponieważ chłopiec tak oprzedł ChatGPT, który jest ogólnie zablokowany na tego typu treści, żeby pomagać gdzieś tam dzieciom popełniać samobójstwo czy innego typu krzywdy, ale tak chłopiec oprzedł ten system, że ChatGPT finalnie pomógł mu popełnić samobójstwo i faktycznie ten chłopiec małoletni popełnił samobójstwo. I wiem, że platformy działają już nad tym, aby blokować bardzo mocno ten sposób tej pomocy, powiedzmy, ze strony czatu. Ten chłopiec, no nie będę tu podpowiadał w jaki sposób, ale oprzedł to niesamowicie, co było szokiem dla wielu osób. I dopiero rodzice, którzy przeczytali całą konwersację z czatem, zorientowali się, że to właśnie przez to doszło do tej tragedii. No, gdzieś tam wiem, że w tle jest pozew na dziesiątki milionów, tak, przeciwko czatowi w Stanach. No niemniej jednak w Polsce działa to w ten sposób, że myślę, że takie zapytania, które prowadzą do hejtu, są bardzo często też już z góry przez algorytmy różnego typu blokowane. Coraz bardziej, można tak powiedzieć. System też się uczy, tak? Tak, myślę, że tak, na bieżąco. To wyobraźmy sobie jeszcze taką sytuację z udziałem nastolatka, który zostaje ofiarą właśnie hejtu w sieci i te algorytmy dodatkowo ściągają ludzi z różnych części świata, którzy dołączają do tej fali. Jak można to przerwać? Znaczy, myślę, że jeżeli taka osoba, która gdzieś tam jest hejtowana, sama tego nie zgłosi do nas chociażby, albo do swoich rodziców, to samej będzie ciężko jest z tym walczyć, bo myślę, że zawsze to powtarzam, ale jednak prawnicy, tudzież osoby, które są ekspertami w danej dziedzinie, mają większe możliwości i więcej pomysłów na to, jak to zatrzymać, bo rodzice tak naprawdę pewnie ograniczą się do zgłoszenia tego na Facebooku, tak? My wiemy na przykład jako prawnicy, żeby to jeszcze dodatkowo zgłosić do sądu, na policję, do prokuratury, bezpośrednio do tych wszystkich organów, do tych platform, które jakby mają zasięgi, żeby to jak najszybciej zatrzymać. To jest istotne w tym wszystkim. Dlaczego stworzyliście Fundację Stop Hejterom? Ta fundacja jest już na, powiedzmy, kolokwialnie mówiąc, rynku od prawie 10 lat. No myślę, że jednak tutaj poziom hejtu, który był pierwotnie zamysłem, może tak powiem, fundacji, było pomóc gwiazdom. Pomagaliśmy i nadal pomagamy różnego rodzaju gwiazdom, które doświadczają hejtu z różnych portali społecznościowych, plotkarskich. Ale z czasem gdzieś tam rozwój tej fundacji poszedł w kierunku młodzieży, tak? Bo zauważyliśmy, że jest więcej hejtu również wśród młodzieży niż tylko w tym naszym jednym, powiedzmy, zamkniętym środowisku i stwierdziliśmy, że trochę się przebranżujemy i też właśnie zaczniemy pomagać młodzieży. I tak od, myślę, że 6-7 lat pomagamy już dzieciakom, młodzieży, ale nie tylko, bo pomagamy też osobom starszym, które faktycznie doświadczyły tego hejtu i które nie mogą sobie, nie radzą sobie z tym, nie mogą sobie z tym same poradzić, nie mogą sobie pomóc, szukają gdzieś tam pomocy, szukają jakby ratunku, tak to nazwę. I dlatego też uważam, że dlatego też właśnie stworzyliśmy tą fundację. No i myślę, że też, że jakieś na pewno było drugie dno w tym wszystkim. Każdy z nas, osób, które działają w tej fundacji, sam na własnej skórze albo we własnym jakby środowisku życiowym przeżył taką sytuację z hejtem i wie po prostu, jak na to reagować. Co byś poradził takiej młodej osobie, która dzisiaj widzi, że koleżanki się nagabują przeciwko mnie? Być może mam takie poczucie, że jest jakaś grupa, na której jestem właśnie hejtowana, wyśmiewana. Co byś jej poradził? Przede wszystkim udać się do swojego nauczyciela, do wychowawcy, który i spokojnie opisać sytuację, nazwijmy to, która się wydarza. I zapytać nauczyciela, jaki on ma na to pomysł, tak? Bo bardzo często nauczyciele jednak wbrew pozorom mają pomysły i bardzo często jakby niektóre sprawy już w zarodku są zabijane, ponieważ ci nauczyciele wiedzą, co zrobić i wiedzą, jak to zahamować, tak? Nie mówię, że wszyscy, ale bardzo duża część. I to jest taki pierwszy ruch. Drugi ruch to jest oczywiście udać się do swoich rodziców, którzy też podejmą albo kroki prawne, albo ewentualnie kroki jakieś tam inne, typu na przykład, nie wiem, udanie się do dyrektora szkoły, tak? Mam teraz taką sytuację, na przykład to sprzed kilku dni, zgłosiła się do nas mama, która jakby w obronie swojego syna, ponieważ ten syn jest osobą, nazwijmy to, specyficzną, ponieważ tam choruje, ale nie jest to na tyle jakby niebezpieczne dla pozostałych uczniów w szkole,
żeby można było go hejtować. A tutaj nie dzieci się skrzyknęły przeciwko temu dziecku, a rodzice tych dzieci. Okej. No więc tutaj rodzice skrzyknęli się i teraz organizują jeden wielki hejt przeciwko temu dziecku, żeby go w ogóle z tej szkoły wyrzucić. No i ta matka gdzieś zaniepokojona całą sytuacją zwróciła się do nas i my pomagamy tej mamie walczyć właśnie z tym hejtem w imieniu jej dziecka. Więc no są takie sytuacje i tak naprawdę mówię, ten hejt tak atakuje z każdej strony. To nie jest powiedziane, że to będzie dziecko przeciwko dziecku. To jest no, na każdej płaszczyźnie tak naprawdę teraz. Jaką najtrudniejszą sprawę prowadziłeś w tym obszarze? Myślę, że sprawę, w której nie tylko było naruszenie jakby takich dóbr osobistego hejtu, ale też było w pewien sposób wykorzystywanie seksualne małoletniej osoby i to myślę, że było dla mnie czy mojego całego zespołu takie najbardziej trudne i też takie nie tylko pod względem prawnym, ale również takim pod względem takim emocjonalnym. Bo jednak jak sobie wyobrazimy, że dziecko nie tylko mierzy się z hejtem, ale również mierzy się z wykorzystywaniem w pewien sposób seksualnym, bo to nie musi być wykorzystanie seksualne poprzez dotyk, ale to również jest właśnie wysyłanie zdjęć przede wszystkim, czy też właśnie taki powiedzmy no, molestowanie w internecie, no to naprawdę było bardzo ciężkie dla nas emocjonalnie. Czy polskie prawo sobie już z tym radzi? Coraz bardziej, inaczej, coraz lepiej. Nie jest to jeszcze na perfekcyjnym poziomie, ale widzę, że na przestrzeni lat wszystkie te programy, które jakby są wprowadzane w Polsce antyhejtowe, są coraz to lepsze. Porozmawiajmy może jeszcze właśnie o konsekwencjach tego, że wysyłanie nagich czy też półnagich zdjęć to nie jest bezpieczna forma, nawet jeżeli osoba, do której to robimy, jest naszym jakimś takim zaufanym partnerem, kolegą, że to będzie miało konsekwencje, prawda? Do pewnego czasu na większości social mediów to jest, powiedzmy to, wiadomości wysyłane nagie, nawet jeżeli one były wysyłane na przykład na kilka sekund, żeby tylko je otworzyć i zaraz znikają i zostały zescreenowane, to druga osoba nie wiedziała o tym, że były zescreenowane, tak? I było to nie wiem, no myślę, że 2 lata temu to się chyba, czy rok temu zmieniło, że teraz już jest ta informacja, ale to dalej nie zmienia faktu, tak? Ta osoba dysponuje tymi zdjęciami i nieraz już byłem świadkiem, proszę mi wierzyć, że te zdjęcia były wykorzystywane, były publikowane, były wrzucane gdzieś tam na jakieś poszczególne czaty, na mniejszą grupę, skalę osób i wiadomo, jeżeli to trafi na mniejszą skalę, to ktoś to zapisze, wyśle do kolejnych osób i to się rozrasta i ta osoba nawet o tym nie wie. Więc naprawdę trzeba uważać, bo to tak się wydaje, ja wiem, że młodzież lubi poszaleć, ale to trzeba robić naprawdę z głową. Super, myślę, że bardzo ważny temat. Dziękuję Ci za nasze dzisiejsze spotkanie i możemy zachęcać młodzież do kontaktu bezpośrednio z fundacją, jeżeli czuje się w potrzebie. Myślę, że też, że jeżeli jest taka potrzeba i dani uczniowie, młodzież widzi, że jest taki problem u nich na szerszą skalę w jakiejś szkole, to też piszcie do nas, przyjedziemy, chętnie pogadamy, zrobimy taką sobie, nazwijmy to pogadankę w szkole i na sali gimnastycznej, czy też w klasach pokażemy, czym jest hejt. Jak usłyszeliście w dzisiejszym odcinku, to nie jest tak, że jesteśmy anonimowi w sieci i że nie ma sposobu, żeby nie namierzyć hejtera. Mam nadzieję, że usłyszeliście wiele ważnych wskazówek i przestróg. Jak nie popełnić błędu? Dzieciaki, rozmawiajcie o tym, co się dzieje w sieci, dzielcie się i proście o pomoc. W opisie odcinka odsyłamy do źródła, polecamy fundację i przesyłamy Wam kontakty, jeżeli jesteście w potrzebie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.